Lekcja pod tytułem Funkcje wielomianowe, czyli po prostu wykres wielomianu. Tutaj wymieniłem poprzednie lekcje, które warto obejrzeć, zawsze tak robię, ale tym razem naprawdę bardzo gorąco polecam obejrzenie tych filmów, bo będę zakładał, że ten materiał po prostu już macie opanowany, bo nie sposób go tutaj na tym filmie po raz kolejny powtarzać, a on jest niezbędny. No ale zaczynamy. Najpierw kilka słów tytułem wstępu. Otóż funkcję określono takim wzorem, że f od x równa się w od x, gdzie w od x jest po prostu wielomianem, nazywamy funkcją wielomianową zmiennej x. Dziedziną takiej funkcji jest cały zbiór liczb rzeczywistych. No tutaj tak dla porządku przypominam taką ogólną postać wielomianu. I kilka przykładów. Przykład numer 1 takiej funkcji wielomianowej. Mamy f od x równe 3x minus 7. Co to jest? Jaki to jest wielomian? To jest wielomian pierwszego stopnia, czyli tak naprawdę funkcja liniowa. O tym mówiłem doskonale wam znanym, jak sądzę, w filmie Funkcja liniowa, definicja własności rysowanie wykresu. Więc tutaj w tym filmie funkcją liniową nie będę się zajmował, bo to już omówione. Kolejny przykład. f od x, o proszę bardzo, tutaj mamy wielomian drugiego stopnia, czyli tak naprawdę funkcja kwadratowa. I to też już omówiłem w tym filmie. Parabola, wykres funkcji ax do kwadratu. Więc tego tutaj też nie będę powtarzał. Mnie w tym filmie będzie interesowało wszystko pod kreską, czyli wielomiany stopnia większego niż 2. O na przykład wielomian trzeciego stopnia, wielomian piątego stopnia i tak dalej. Wielomiany jednym słowem pierwszego stopnia i drugiego stopnia nie są przedmiotem tego filmu, bo to już było omawiane, przerabiałeś to dawno temu lub przerabiałaś. Tutaj się zajmujemy wielomianami od stopnia 3 wzwyż. Zaczynamy. Szkicowanie wykresu wielomianu, czyli szkicowanie funkcji wielomianowej. Zauważ, że tutaj użyłem słowa szkicowanie. Dlaczego będziemy tutaj zajmowali się tylko szkicem? Dlatego, że szkic, nie dokładny wykres, ale szkic, nam w zupełności wystarczy do tych zadań, które masz związanych z tym tematem w swoich podręcznikach i zbiorach i do następnego tematu. Tak naprawdę najważniejsze jest to, że my się szykujemy do następnego tematu, czyli do nierówności wielomianowych. Tam wystarczą szkice. I tak to się tutaj robi na poziomie drugiej klasy liceum lub technikum. Więc my tutaj będziemy robili szkice. No i żeby ten szkic dowolnej funkcji wielomianowej od stopnia trzeciego wzwyż zrobić, to musimy wykonać 5 kroków. Krok pierwszy. Rozłożenie wielomianu na czynniki, czyli przekształcenie do postaci iloczynowej. To już umiesz robić. To uczyłem tego na innym filmie. Krok drugi. Obliczamy pierwiastki wielomianu, czyli jego miejsca zerowe. Innymi słowy rozwiązujemy równanie wielomianowe. To też już umiesz robić. To też już uczyłem nawet w 2 filmach. A później trzeci krok. Określenie znaków współczynnika przy najwyższej potędze. To pokażę. Określamy krotności wszystkich pierwiastków wielomianu. Oczywiście też pokażę. No i szkicujemy wykres. Krok pierwszy i krok drugi jest Ci znany. Tutaj będę oczywiście, to jest proste, ale tutaj na tym się będę dłużej zatrzymywał. I teraz zrobimy sobie 2 przykłady takich wielomianów wyższego niż drugi stopień i na nim przejdziemy przez wszystkie te 5 kroków i przekonasz się, że te tak naprawdę szkice to jest dosyć prosta sprawa. Do dzieła. Przykład pierwszy. Otóż mamy naszkicować wykres takiego oto wielomianu, czyli 2x do 6 minus 6x do 4, dodać 4x do 3. Krok pierwszy. Rozłożenie na czynniki tego wielomianu. Jak rozłożyłem na czynniki? No nie uczę tego, bo już to raz robiłem. To jest długi temat, więc tutaj już wypiszę efekt mojej pracy. Jak rozłożyłem ten wielomian na czynniki, czyli do postaci iloczynowej, dostałem mianowicie taki iloczyn. 2x do 3 razy, tu wpiszę ten znak mnożenia, bo on mi się przyda, żeby było jasne, że to jest postać iloczynowa. Zazwyczaj go pomijamy, prawda? Razy x minus 1 do kwadratu, no i razy x dodać 2. Mamy postać iloczynową. Krok pierwszy wykonany. Krok drugi. Oblicz pierwiastki wielomianu, czyli jego miejsca zerowe. No, przypomnę, że po prostu każdy z tych elementów, czyli każdy
ze składników iloczynu przyrównuje się do zera. No to przyrównuję pierwszy. Mam 2x do trzeciej przyrównuje do zera, to znaczy pierwszy pierwiastek to jest x równe 0. Pierwszy pierwiastek mam. Teraz drugi nawias, drugi element iloczynu przyrównuje do zera, czyli x minus 1 przyrównuje do zera, czyli otrzymuję pierwiastek x równe 1. Ok, gotowe. No i teraz trzeci element iloczynu, czyli x dodać 2 przyrównuje do zera, czyli trzeci mój pierwiastek to jest x równe minus 2. Ok, pierwiastki mam. Krok trzeci. Określenie krotności wszystkich pierwiastków. Jeśli jeszcze się nie spotkałeś z pojęciem krotności, to ja rozpiszę o ten wielomian tak, żeby można było zrozumieć, czym jest krotność, skąd to się bierze. 2x do trzeciej mogę napisać tak. 2x razy x. Ktoś powiedział, przecież potęgi mamy, ale dobrze, ja tu tłumaczę krotność, dlatego tak to piszę, jakby z tych czasów, kiedy jeszcze nie znano potęg, czyli dawno temu. X minus 1 do kwadratu to jest x minus 1 razy x minus 1. No i to, co zostało, x plus 2. To teraz zobacz. Ten kawałek to jest tak naprawdę ten pierwiastek, czyli on występuje 3 razy. Możemy zatem napisać coś takiego, że ten pierwiastek x równe 0 ma krotność 3. To jest właśnie krotność. Bo byśmy to musieli przyrównać do zera pierwszy, drugi i trzeci raz. Dostalibyśmy za każdym razem x równe 0. 3 razy. To teraz to mamy 2 razy. Czyli ten pierwiastek x równe 1 ma krotność 2. Tak w nawiasiku dobrze sobie to albo w głowie pamiętać, albo sobie tak zapisywać. Ten pomysł z zapisywaniem w nawiasiku tu u dołu jest moim zdaniem całkiem dobry na początek. No i ostatnio tutaj ten element x plus 2 występuje 1 raz, a więc ten pierwiastek x równe minus 2 ma krotność 1. Ta krotność będzie bardzo ważna przy rysowaniu naszego wykresu, szkicu wykresu. Dobra, to mamy z głowy. To teraz czwarty krok. Określ znak współczynnika przy najwyższej potędze. Jeżeli mamy tą postać ogólną, to żaden problem, po prostu to jest element z najwyższą potęgą, 2x do szóstej. Jaki tutaj jest znak? To jest większy od zera, czyli jest znak plus. Ten element jest dodatni. Ale czasami w zadaniu od razu, jak spojrzałem do waszych zbiorów zadań, to często jest tak, że wy dostajecie w poleceniu od razu postać iloczynową, czyli o tą postać. Ok, to tutaj z tej postaci iloczynowej trzeba wysnuć, jaki jest znak przy najwyższej potędze. No to zróbmy to sobie. Jak to się robi? Ja jeszcze raz wypiszę tą postać iloczynową. 2x do trzeciej razy x minus 1 do kwadratu razy x dodać 2. Jak to się tutaj to robi? Biorę sobie ten pierwszy składnik iloczynu, jaki on jest, dodatni, razy. Biorę drugi składnik iloczynu, ale tutaj tylko patrzę na x-a. Jaki jest x? Dodatni do potęgi drugiej. To potęga, prawda? Razy i znowu ten ostatni x też jest dodatni do potęgi której? Pierwszej, my tu jej nie piszemy, ale tutaj sobie mogę napisać. Czyli mam tak, coś co jest dodatnie razy coś co jest dodatnie do kwadratu, czyli nadal jest dodatnie, bo do potęgi drugiej, razy coś co jest dodatnie do pierwszej, czyli dodatnie. Dodatni razy dodatni dostaje dodatni. W kółeczku zapiszę. Czyli znak współczynnika przy najwyższej potędze jest dodatni. No, gdybyśmy mieli tą postać ogólną, którą tutaj mamy w zadaniu, to oczywiście my to od razu widzimy, ale jak powiedziałem, często w zadaniach twoich będzie ta postać iloczynowa. I właśnie tak jak tutaj to pokazałem w ten sposób, czy ten znak współczynnika jest dodatni czy ujemny, w ten sposób jak pokazałem, to sobie określasz. Ok, jak to wszystko mamy, to teraz możemy naszkicować nasz wykres.
Przejdę tutaj sobie poniżej. Już mam przygotowane kreseczkę. Tak naprawdę xy nam wystarczą, tej pionowej osi nie musimy rysować. I tu 3 kroki wypisałem. Jak już to wszystko u góry mam policzone, no to po pierwsze zaczynamy z prawej strony. Będziemy szkicowali od prawej. Krok drugi. Znak współczynnika dodatni rysuję od góry, a gdy ujemny rysuję od dołu. U nas był dodatni, czyli będę, napiszę sobie tutaj, był dodatni, czyli będę zaczynał od góry. Teraz wypadałoby zaznaczyć sobie pierwiastki, no to zaznaczę sobie, było tak. -2 z krotnością 1. Dalej było 0 z krotnością 3. No i był też pierwiastek 1 z krotnością 2. Te krotności są albo parzyste, albo nieparzyste, prawda? I właśnie krok trzeci pokazuje nam, mówi nam, ten tutaj, jak się zachować szkicując wykres. Już wiem, mam zaczynać od góry, no bo plusik u nas był. Zaczynamy od prawej strony, rysujemy od góry. No to zaczynam, zjeżdżam ze swoim wykresem i napotykam punkt zerowy, czyli pierwiastek. I teraz, jeżeli krotność jest parzysta, odbijam się od osi i jadę z powrotem. Tutaj jest krotność parzysta, no to się odbijam i jadę z powrotem. I teraz znowu wracam do pierwiastka. Jeżeli krotność jest nieparzysta, trójka, tutaj mamy krotność nieparzystą, przecinam oś. Przecinam i wracam z powrotem do pierwiastka. I znowu, jeżeli krotność jest nieparzysta, przecinam oś. Tutaj mamy jedynka, która jest nieparzysta, przecinam oś. I jadę sobie do góry. W ten sposób to rysujemy. Jak widzisz, musimy wiedzieć to, czyli zawsze zaczynamy od góry, ale czy nad osią, czy może pod osią. Jakby był minusik, to byśmy zaczynali pod osią. No i ten znak współczynnika o tym będzie decydował. Rysuję od góry albo rysuję od dołu. Myśmy tutaj zaczęli od góry. I teraz zdążam w kierunku pierwiastków i albo dotykam osi i się odbijam, jeżeli krotność jest parzysta, albo przecinam oś, jeżeli krotność jest nieparzysta, co miało miejsce tu i tu. Tak to działa. Zrobimy jeszcze dla utrwalenia jeden przykład. Do dzieła. Przykład numer 2. Tutaj patrz, ten wielomian wydaje się taki straszliwy, ale tak naprawdę jak go zamienimy na postać iloczynową, co musimy zrobić w pierwszym kroku, to już nie będzie tak źle. Zamieniłem na postać iloczynową i dostajemy coś takiego. -2 razy x minus 1 do kwadratu razy x dodać 3 do trzeciej. Ok, krok drugi. Oblicz pierwiastki. No to tu nie ma nic, żadnego x, więc bierzemy sobie tylko i wyłącznie pierwszy nawias. Mamy x minus 1 równe 0, zatem pierwiastek to jest x równe 1. To jest nasz pierwszy pierwiastek. Biorę drugi nawias. X dodać 3 równe 0, zatem x równe minus 3 jest naszym drugim pierwiastkiem. Ok. Określamy krotność. Już myślę, że widzisz, x równe 1 będzie ilukrotne, o ten pierwiastek, dwukrotny, czyli mogę tu wpisać dwukrotny. A x równe 3, równe minus 3, ten pierwiastek, to jest ile? Trzykrotny, czyli to jest trzecia. Trójeczkę wpisujemy jako krotność. To mamy zrobione, to teraz kolejna sprawa, znak współczynnika przy najwyższej potędze. No owszem, my go tutaj widzimy, jest minus, prawda, czyli będzie ujemny. No ale prześledźmy to, gdybyśmy nie mieli tej postaci ogólnej, tylko postać iloczynową, no to stąd musimy umieć. To jest coś, co zazwyczaj wam największy problem sprawia. No to rozpiszę sobie tą postać iloczynową. X dodać 3 do trzeciej i jedziemy.
mamy tak, tu jest liczba ujemna. W kółeczkach będę pisał, żeby się z kreseczkami nie myliło. Raz. Tutaj x jest dodatni do drugiej potęgi. Razy x dodatni do trzeciej potęgi. Czyli mamy tak. Liczba ujemna razy liczba dodatnia, bo x do kwadratu jest dodatnie, razy liczba dodatnia, bo liczba dodatnia do trzeciej to jest dodatnie. No takie truizmy, ale tak, minus razy plus ostatecznie daje nam minus, prawda? Czyli znak przy najwyższej potędze rzeczywiście to, co widać z postaci ogólnej, jest ujemny. No to możemy szkicować wykres. Proszę bardzo. Zaczynamy z prawej strony. Znak współczynnika ujemny, czyli będziemy rysowali od dołu. Zaznaczam pierwiastki. Pierwiastki to były następujące liczby. Minus 3 sobie zaznaczę, no i jedynka powiedzmy niech będzie gdzieś tutaj. Krotność minus 3 to było 3. Krotność jedynki to było 2. Warto to sobie wszystko ponotować. Jadę ze szkicem. Mam zacząć od prawej, rysuję od dołu, no to rysuję od dołu, no i zmierzam do pierwszego pierwiastka. Dojechałem. I teraz patrzę, czy mam przeciąć, czy się odbić. A tutaj mam krotność parzystą, czyli dotykam osi i odbijam się. No to proszę bardzo, odbijam się. Jadę w dół i znowu zmierzam do drugiego pierwiastka. Patrzę na krotność. Krotność jest 3, czyli nieparzysta, to skoro nieparzysta, przecinam oś i lecę sobie gdzieś tam do nieskończoności. Ktoś powie, ale to brzydkie są te szkice, ale to wystarczy, naprawdę. To wystarczy. I jeszcze dodam, bo na ile ja tutaj z tymi dołkami schodzę, tyle ile mi się chce. Równie dobrze mógłbym narysować coś takiego. O tak, tutaj sobie, tylko tak troszeczkę i tutaj do góry. Cofnę się z tego, bo już wyszło paskudztwo. Jeszcze większe niż to tutaj, gdy mi ręka drży. To na ile się o tu i tutaj zagłębiasz, jak tutaj się podnosisz, tutaj tak przy okazji, tu nie powinno być, takiego wahnięcia. Pardon, to odruchowo narysowałem. To nie ma znaczenia, bo my tutaj już po tym kształcie widzimy, istotne jest to, że zaczynamy od dołu, w poprzednim przypadku od góry, że się w pewnych pierwiastkach odbijamy, a w innych przecinamy. To jest istotne dla szkicu. To nam później daje informacje do rozwiązywania zadań, w szczególności do rozwiązywania nierówności. Taki szkic nam w zupełności wystarczy. No dobra, zrobiłem te 2 przykłady. Mam nadzieję, że to było zrozumiałe. No to koniec tej lekcji.